Jest pełnia wakacji, a więc nasze myśli kierujemy raczej do nadmorskich kurortów, na przykład do Kołobrzegu. Ale dlaczego się ograniczać? Do Kołobrzegu. Jak możemy znaleźć się w brzegu? No dobrze, sucharek zaliczony, zatem zaczynajmy. Cześć, tu Wiesława. Nareszcie doczekaliśmy się. Okno pogodowe zostało otwarte. Korzystamy z faktu, że nie pada deszcz i ruszamy w miejsce nieoczywiste i może mniej znane. Zapraszam na spacer po brzegu. Jesteśmy w centrum miasta, a więc rynek i jego główna budowla, czyli ratusz. I to nie byle jaki, bo oceniany jako jeden z najcenniejszych zabytków architektury renesansu w Polsce. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to charakterystyczna dekoracja sgraffitowa z XVII wieku, pokrywająca fragmenty elewacji. Na dziedziniec wewnętrzny prowadzą półkoliste przejścia, a nad całością góruje wieża do poziomu dachu czworoboczna, a powyżej ośmioboczna. Pierwsza siedziba władz miejskich istniała tutaj już w XIV wieku, jednak spłonęła za panowania księcia Jerzego II. Nowy ratusz wzniesiono w latach 1569–1577. Zabudowę wokół rynku stanowią kamieniczki tworzące miks epok i architektury, bo obok pięknie zdobionych starych kamieniczek wkomponowano klocki z epoki komunistycznej. Na jednej z kamienic, wzniesionej w 1727 roku przez barona von Tracksteina, zachował się barokowy portal. Kamienica była kwaterą króla Prus Fryderyka II podczas jego licznych wizyt w brzegu. Warto rozglądać się po miejskich budynkach, ponieważ na ich elewacjach znajdziemy wiele śladów dawnych epok, albo natkniemy się na takie perełeczki architektury, jak ta XVIII-wieczna kamienica przy ulicy Jabłkowej 5. Przenosimy się na ulicę Zamkową. Nazwa nie od czapy, albowiem prowadzi ona do zamku, ale po drodze zatrzymamy się przy kościele Podwyższenia Krzyża. Został on zbudowany w latach 1734–1739 według projektu Józefa Frisza. O ile zewnętrzna część kościoła jest dość ascetyczna z figurą ukrzyżowanego Jezusa nad wejściem, to wnętrze jest bogato zdobione. Przed wejściem do świątyni widzimy dwie figury świętych, Judy Tadeusza i Jana Nepomucena. A w tle najważniejszy cel naszej niedzielnej wycieczki – Zamek Piastów Śląskich, wyróżniający się bogatą historią, sięgającą 800 lat wstecz. W XIV wieku wzniesiono tutaj gotycką kaplicę świętej Jadwigi. W jej wnętrzu zachował się klasycystyczny ołtarz i ambona z XVIII wieku. Kaplica była miejscem spoczynku 43 członków rodu Piastów z linii legnicko-brzeskiej. Do wnętrza zamku prowadzi brama wjazdowa. Na jej fasadzie dominują wizerunki księcia Jerzego II i jego małżonki Barbary oraz dwa herby podtrzymywane przez giermków. Wyżej umieszczono płaskorzeźby przodków budowniczego zamku oraz władców Królestwa Polskiego. W zamku funkcjonuje Muzeum Piastów Śląskich i właśnie od muzeum zaczniemy zwiedzanie obiektu, zwanego również Śląskim Wawelem. Zbiory muzeum obejmują bogatą kolekcję broni i zbroi. W zamkowych piwnicach zwieńczonych kolebkowymi sklepieniami, u wejścia do których widzimy repliki rzeźb księcia Jerzego II i Barbary, znajduje się otwarta w 2004 roku wystawa Memoriae Piastorum Principum Silesiae, prezentująca sarkofagi piastów legnicko-brzeskich oraz kopie 20 średniowiecznych nagrobków piastów śląskich.
Na wyższych kondygnacjach mieszczą się wystawy prezentujące m.in. starodruki, dokumenty i numizmaty. Zobaczymy również kancelarię książęcą z oryginalnym freskiem na ścianie przedstawiającym drzewo genealogiczne. Następne sale to kolejne zbiory broni i zbroi, dalej elementy pochodzące z brzeskich kościołów, a na końcu zobaczymy makietę miasta. Sale na wyższych piętrach to prawdziwa gratka dla miłośników sztuki, albowiem możemy tu podziwiać malarstwo i rzeźbę ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, m.in. Styki czy Kossaka. Zapewniam Was, że oferta muzeum jest przebogata i niezwykle interesująca. W jednej z sal, w której widzimy postacie ostatnich piastów śląskich, stał również fortepian, do którego zasiadł jeden z gości zwiedzających muzeum i uraczył nas pięknym, spontanicznym wykonaniem. Dziękujemy, Panie Sławomirze, za chwilę wzruszenia i pozdrawiamy serdecznie. Wychodząc na zamkowe krużganki od strony dziedzińca, przekonujemy się o słuszności nazywania tego obiektu śląskim Wawelem. Widać tu inspirację właśnie krakowską siedzibą królów. Trójkondygnacyjne krużganki w strefie przyziemia są półkolistymi arkadami. Na pierwszym piętrze powielono układ parteru i zastosowano układ kolumn w porządku korynckim. Na trzeciej kondygnacji gzems dźwigają kolumny jońskie. W południowo-zachodniej części widzimy czworoboczną wieżę lwów. Uwagę zwraca również brama bogato zdobiona od strony dziedzińca oraz studnia po środku. A przez kolejną bramę wyjdziemy do przestronnego parku. W zamku odbywają się również wystawy czasowe. Obecna nosi tytuł Kresy – Ocalone wspomnienia. Zobaczmy pamiątki zgromadzone na tej ciekawej wystawie. Opuszczamy zamek, ale to nie wszystko, co ma do zaoferowania Piastowski Brzeg. Przenosimy się na plac Polonii Amerykańskiej. Przylegająca do placu ulica Długa rozbrzmiewa dźwiękami muzyki, idealnie wprowadzającymi w klimat następnego zabytku. Przed nami monumentalna gotycka budowla kościoła świętego Mikołaja z XIV wieku, zbudowana za rządów księcia Ludwika I. W XIX wieku nadbudowano wieżę kościoła jako odpowiedź na podwyższenie wież w świątyni Podwyższenia Krzyża. Trzynawowe, ascetyczne wnętrze kościoła robi wrażenie, a to za sprawą nawy głównej, wysokiej na 30 metrów, z gwiaździstym sklepieniem. Nawy oddzielają smukłe, proste filary, a niewątpliwie ozdobę stanowią witraże w wąskich, wysokich oknach. Ten centralny z postacią świętego Mikołaja, patrona kościoła. W ściany i filary kościoła wmurowano drewniane i kamienne epitafia bogatych mieszczan brzeskich.
Minęliśmy ulicę Długą i doszliśmy do Parku Centralnego imienia Czajkowskiego, powstałego w XIX wieku na miejscu dawnych fortyfikacji. Dziś stanowi on prawdziwą oazę zieleni, miejsce wypoczynku, relaksu mieszkańców i takich jak my przybyszów. Bardzo polecam to miejsce z alejkami, pięknym drzewostanem przeglądającym się w wodzie, po której pływają kacze rodzinki. W parku znajduje się ciekawa fontanna z rzeźbą Brat Ledy z łabędziem projektu Theodora Erdmana Kalidego z 1834 roku. Wracamy do miasta. Na ratuszowym zegarze minęła 14:30, a więc najwyższy czas na obiad. W drodze do restauracji zauważyliśmy jeszcze jeden ciekawy zabytek, niestety w opłakanym stanie. Jest to gimnazjum piastowskie z XVI wieku, a tuż za rogiem zauważyliśmy mural ukazujący historię miasta. Hotelowa restauracja, którą wybraliśmy, znajduje się nieopodal Zamku Piastów. Bardzo głodni zdecydowaliśmy się na warzywno-serowe przystaweczki, a dalej mięsne konkrety. Moje danie to eskalopki z chipsami z batata, a Krzysiek wybrał piastowską golonkę z widokiem. W sąsiedztwie hotelu spacerowaliśmy, tracąc nabyte kalorie w kolejnym ładnym parku. A po przejściu ulicy dotarliśmy do parku przyległego do Zamku Piastów z pięknymi okazami dendrologicznymi. Naszą uwagę zwróciły drewniane konstrukcje przymocowane do drzew. Są to miejsca rozrodcze dla nietoperzy. Na terenie brzegu można spotkać kilka gatunków tego niezwykłego stworzenia, które niewątpliwie jest sprzymierzeńcem człowieka w walce z komarami. Gawędząc o nietoperzach, doszliśmy do Parku Nadodrzańskiego. Znajduje się w nim brama odrzańska, będąca częścią renesansowych fortyfikacji miejskich, zbudowana w 1595 roku przez Bernarda Nurona, a do parku przeniesiono ją w 1805 roku. Między drzewami dostrzegamy wieże kościelne po prawej, a po lewej wody Odry, o której jeszcze nie było mowy, a to przecież od położenia nad jej brzegiem miasto otrzymało nazwę. Jest rzeka, musi być i most. Obecny Piastowski to stalowa konstrukcja zbudowana w 1954 roku z elementów mostu przywiezionego z Fordonu. Nad brzegiem dolnośląskiej królowej rzek, której wody nieraz w historii budziły grozę dla mieszkańców miasta, zbudowano piękne spacerowe bulwary oraz marinę. Po drugiej stronie mostu jedzie ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki, a w oddali widzimy plażę oraz elektrownię. Powoli kończymy naszą wycieczkę, zachwyceni wszechobecną zielenią. Kolejną parkową alejką dotrzemy do punktu startowego, czyli Brzeskiego Rynku. Brzeg na niedzielną wycieczkę jak najbardziej polecamy. Ja bardzo lubię takie nieduże i mniej znane miejscowości, a oferujące tak wiele ciekawych miejsc, historii i ciekawostek. A wy, drodzy widzowie, co sądzicie o brzegu? Napiszcie w komentarzu, czy znaliście wcześniej to miejsce i jakie są wasze wrażenia. A ja z bagażnika popatrzę jeszcze na brzeskie kamieniczki. A, nie zapomnijcie o subskrypcjach i łapkach. Do zobaczenia!